A dzisiaj nowy nabytek. Przyszła kosiareczka Starka. Oczywiście nie przyszła w tym stanie, bo przyszła dokładnie w takim. No i oczywiście wszystko było trzeba tutaj poskładać. Osłony, nie osłony. Całe oczywiście mocowanie do ciągnika. Przyszła oczywiście razem z przekaźnikiem ładnym. Troszkę minimalnie. On jest dla mnie za długi, ale w sumie jak wyregulowałem, to jest tak 2 cm zapasu, więc będzie sobie chodził. Jeszcze musiałem przełożyć tutaj przewody hydrauliczne, ale w sumie dzisiaj nie o tym, więc sobie obejrzyjmy ten sprzęt. Oczywiście regulowana płoza, tak samo jak i wał. Tutaj już troszkę po podwórku nim przejechałem, przekosiłem, więc już troszkę trawki się wala. Młotki oczywiście umieszczone symetrycznie. Chciałem kupić Orkana, który ma młotki już spiralnie, ale przy tej szerokości niestety ciężko jest wyważyć już ten wał i przestali produkować już powoli te spiralne w ogóle wały, bo po prostu wystarczy, że młotek jeden się minimalnie podobno uszkodzi i już ten wał jest niewyważony. No dlatego kupiłem taki symetryczny. Tutaj jeżeli chodzi o składanie tego całego, że tak powiem, mocowania właśnie trójramiennego dociągnika. Tutaj mamy śruby 12 i maksymalny moment dociągnięcia tych śrub to jest 80 Nm. Jeżeli chodzi o zakładanie siłownika, tutaj też dokręciłem to z siłą 80 Nm, mimo tego, że tu jest troszkę większa śrubka, ale tak samo 80 Nm w zupełności tutaj wystarczy. Dodatkowo właśnie przełożyłem przewody hydrauliczne, czyli zamieniłem je po prostu miejscami, tak żeby się ułożyły tutaj w tą stronę, nie na tamtą, bo jak widzicie, jak przesuniemy go maksymalnie tak, aby się licował z ciągnikiem, no to by tutaj te przewody były mocno dociskane tutaj przez tą osłonę. Szerokość tego elementu koszącego to jest 175 cm. Tak jak widzicie, tutaj ładnie jest opisane. I oczywiście przed złożeniem tak naprawdę i przed pierwszą pracą pamiętajcie, żeby przesmarować wszystkie tutaj elementy, wszystkie kalemitki, wszystkie punkty smarne. Jeden znajduje się tutaj, drugi znajduje się na wale z tej strony, jak widzicie. I tak samo po drugiej stronie mamy punkty smarne. Tutaj pod tą zaślepką, zanim jeszcze założycie obudowę, możecie po prostu sobie przesmarować. Jeżeli chodzi o ślizgi, to one tutaj mają być smarowane smarem stałym. Ja za chwilę je też przesmaruję sobie. I oczywiście przed uruchomieniem sprawdźcie, czy jest odpowiedni poziom oleju, bo tutaj jeżeli chodzi o sprawdzenie poziomu oleju, to tutaj znajduje się śruba kontrolna i trzeba ją odkręcić, aby sprawdzić tutaj poziom oleju przed założeniem jeszcze obudowy, bo jak widzicie już tutaj obudowa będzie przeszkadzała do sprawdzenia poziomu. A więc wyjedźmy nim trochę na pole i sprawdźmy, jak to się dokładnie sprawuje.
Jak widzieliście, bardzo ładnie to kosi. Nawet w bardzo dużej trawie sobie bez problemów daje radę. 60 też spokojnie zapotrzebowanie na moc spełnia. Co tu jeszcze Wam o nim powiedzieć? Jeżeli chodzi tutaj o tą przekładnię pasową, ona jest tutaj wyposażona w 3 paski. Ich naciąg odbywa się tutaj za pomocą tej śruby, czyli luzujemy całą tutaj przekładnię kątową z jednej jak i z drugiej strony i po prostu tą śrubą tutaj regulujemy naciąg tych pasków. Jeżeli chodzi o sam wał, no to tutaj mamy wał wyposażony w 20 aż 8 młotków, które są tak, że tak powiem, asymetrycznie układane. I nawet udało mi się tymi młotkami zeszlifować trochę taki jeden wystający kamień. Nic tu się tutaj poważnego nie stało. Po prostu wystawał gdzieś tam na pastwisku taki kamyczek i go ścięło. Możliwość wysuwu w tym modelu to jest 35 cm. I zobaczcie, że jak go przesuniemy na maksa w lewo, to on się idealnie tutaj licuje z kołem ciągnika. Tak samo i z drugiej strony. Teraz go wysunę i pokażę Wam, jak wygląda to na wysuniętym. No i teraz zobaczcie, po wysunięciu wystaje nam właśnie dokładnie te 35 cm z prawej strony, a z kolei z lewej strony zobaczcie, że on tutaj się licuje praktycznie z kołem, czyli jak już będziemy sobie jechać dosłownie przy łanie trawy, to nie będziemy jechać po tym kołem, tylko już bezpośrednio tutaj będzie szło w sam mulcher i nie będziemy wygniatać dodatkowo tej trawy. No niestety to koło nam musi oczywiście iść po trawie i niestety troszkę będzie to ubijać. No ale takie są uraki kosiarek po prostu zawieszanych z tyłu. Mulcher z przodu jest wyposażony, jak widzicie, w blachy łapiące wszelkiego rodzaju kamienie, gałęzie i innego typu materiały, które nie powinny nam się wydostać i wystrzelić do przodu. W niektórych modelach są montowane łańcuchy. Wydaje mi się, że jednak te blachy są troszkę bezpieczniejsze, więc ja sobie właśnie zakupiłem taki z tymi właśnie blaszkami. Jeżeli chodzi tutaj o podpięcie zasilania oleju do siłownika przesuwu, to mamy tutaj już, jak widzicie, szybko złącze i nawet nie musicie tutaj przerabiać sobie, jeżeli nie chcecie w 60 tych złączy oryginalnych na gwint, to wystarczy sobie po prostu, zobaczcie, dokupić taką przejścióweczkę, która nam po prostu zamienia ze starych złączy na gwint na właśnie szybko złączkę już, którą podłączamy bezpośrednio już do samego mulchera. Konstrukcja cała tego mulchera jest dość masywna, bo jego waga to jest aż 380 kg i naprawdę zobaczcie, że te blachy są naprawdę tutaj boczne, grube, tak samo i cała pokrywa jest naprawdę z dość pancernej blachy zrobiona, więc myślę, że to będzie zakup naprawdę na lata. No ale jeszcze jest, że tak powiem, w fazie testów, więc zobaczymy, co on tutaj jeszcze, że tak powiem, z siebie da. No i oczywiście jak będą jakieś ewentualne usterki, to będę Was informował na bieżąco. Jeżeli chodzi o prezentację tego nowego nabytku, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym.